siedzimy sobie na red lightach najzwyczajniej w świecie. Jestem sobie z pewną sympatyczną osobą, która postanowiła delikatnie odsłonić życie na ulicy, aczkolwiek delikatnie. Jest ze mną mój sympatyczny gość. Cześć, powiedz mi, jak masz na imię? Powiem tak, że wszyscy do mnie mówią w Amsterdamie Czajka i niech tak zostanie. Czajka, powiedz mi, w jaki sposób znalazłeś się na ulicy? Oj, musiałbym się cofnąć do młodych lat, gdzie zacząłem eksperymentować z narkotykami. Jak już tak eksperyment, w sumie można powiedzieć, że wypalił, pokochałem amfetaminę, marihuanę i tak z własnego wyboru po prostu się to wszystko potoczyło i wybrałem życie na ulicy, będąc wolny, gdzie tak naprawdę kocham narkotyki, a życie na ulicy jest po prostu taka wisienka na torcie w tym wszystkim i ja przynajmniej mam tak, że trzeba być twardym, żeby na ulicy przetrwać, nie? I ulica nie jest dla miękkich osób. Powiedz mi, jak długo jesteś na ulicy? Ogólnie licząc wszystkie te lata w Polsce byłem 10 lat, mieszkałem na ulicy i teraz pół roku w Amsterdamie. Powiedz mi, pół roku w Amsterdamie, co najbardziej Ci się podoba w Amsterdamie? Podejście ludzi do bezdomnych. Znaczy w ten sposób, że w Polsce bezdomni są wyzywani od żuli i meneli, a tu tego nie ma. Tu ludzie są nastawieni bardziej sympatycznie niż w Polsce. Czyli jesteście szanowani, w jakiśkolwiek sposób macie kawałek szacunku. Nie jesteście zwykłymi brudasami, bo patrząc na Ciebie, to naprawdę jesteś schludnie ubrany. Rzekłbym porządnie, w żaden sposób nie przypominasz przysłowie, mówiąc tak dokładnie, homelessa, tak? Czyli osoby bezdomnej. 6 miesięcy jesteś w Amsterdamie. Tak. Wyglądasz elegancko, ale powiedz mi, co osiągnąłeś w te 6 miesięcy? Czy próbowałeś znaleźć pracę, czy najzwyczajniej się tylko ćpanie? Jak powiem tak, się lata się sieć pa, a drugie jest to, że tak naprawdę co zyskałem? Wielu wspaniałych przyjaciół, których poznałem na przykład też tu na Bezdomce i tak naprawdę ludzie, za którymi ja idę w ogień, oni idą za mną w ogień. I taki typowy szacunek, nie? Jeden do drugiego. Nie ma patrzenia, czy ktoś jest biały, czarny, żółty, tylko że wszyscy po prostu jesteśmy jedną wielką rodziną na ulicy i każdy każdego szanuje. I to zyskałem. Narkotyki kosztują. Tak, no trzeba właśnie robić z głową wszystko. Co masz na myśli z głową? No i po prostu się kradnie, czy po sklepach, czy rowery się sprzedaje też, nie? I tak to wygląda, nie? Czyli znasz takich ludzi, którzy najzwyczajniej w świecie, żeby zarobić, potrafią zwędzić. Tak, znam, jestem między innymi jedną z takich osób. Powiedz mi, co najzwyczajniej w świecie Polacy kradną? Jeśli kradną, jeśli muszą kraść, co kradną? W sumie rzeczy wartościowe, tak, czyli telefony, pieniądze, rowery, różnego typu sprzęty, tak? Okej, a co potem? Bo ukraść to jedno, ale sprzedać to drugie. A dalej to już, wiesz, się idzie do jednej czy drugiej osoby i ona to bierze albo puszcza dalej i później pieniędzmi się dzielą wszyscy, tak? Nie zamierzałeś zmienić tego? Zarobić? Iść do Eisenbiura? Popracować w jakiś sposób? Szczerze to miałem kilka możliwości, żeby iść do pracy, ale się zastanowiłem przez chwilę, mówię tak, nie jeśli ćpa mnie, to ja długo żadnej pracy nie otrzymam, tak? Więc wybrałem narkotyki niż pracę, tak? Bo Amsterdam jest tego typu miejscem, że wystarczy pochodzić, zarwać kilka nocek, pochodzić po nocy i wszystko tak naprawdę samo się trafia. Czy rowery z kluczykami, czy telefony, portfele, pieniądze, wszystko leży na ulicy, tylko wystarczy się rozejrzeć. Czyli wychodzi na to, że nie do końca kradniesz, a raczej znajdujesz. E, Precyzujmy to. Rowery kradnę, a pieniądze znajduję. Dobra, ale mówisz, że rowery z kluczykami, czyli to jest takie czyste zapominalstwo, które w Amsterdamie jak najbardziej jest na szeroką skalę. Niektórzy się bardzo szybko spieszą do biura, do sklepu, parkuje rower i po prostu wskakuje, a kluczyki zostają najzwyczajniej w świecie w tak zwanej podkowie czy w loku. Tak, i ty podchodzisz, bierzesz, otwierasz sobie tą podkowę i zawijasz się z rowerem. Wedle
wedle teoretycznie logicznego myślenia nie jest to kradzież, Jeśli ktoś wchodzi do sklepu, zostaje rower przed sklepem, ale ty tego nie wiesz, tak naprawdę. Jeśli mamy na ten ale temat, jeśli, patrz, widzę osobę, nie? obserwujesz. Obserwuję osobę i ona stawia rower pod sklepem, wchodzi do tego sklepu, a kluczyk jest w podkowie, nie? Czyli wiem, że poszła do sklepu, tak? No tak. Czyli no tak, no tak. podbijam pod rower, pyk i poszedł, tak? Ona wychodzi, nie roweru nie ma, czyli co jest? Kradzież? Kradzież, zgadza się. Rowery, ale tak to jakieś, jak mówisz, pieniądze, portfele, to wszystko na tak znajdujesz, czy... Nie, ja mam swoje te rejony, gdzie się na Leyte Plain, na Rembrancie, niedaleko tu. Czyli tam najwięcej turyści gubią. No tam, gdzie jest najwięcej turystów w sumie, nie? Co zamierzasz robić dalej? Chcesz zmienić swoje życie? Bo idzie zima. Mamy grudzień, koniec. Idzie zima, tej mamy grudzień. Powiem tak, nie? Dzisiaj święta, dzisiaj jest Wigilia. Ja nie wiem, słuchaj, właśnie po prostu dlatego dla wszystkich, którzy będą to oglądać, wesołych świąt, prosto z Amsterdamu. No a ogólnie to już tam za postanowienie jedno poszło, nie? Na razie mam przerwę od narkotyków 5. dzień i na razie tego będę się trzymał, tak? Mam sobie zaplanowane pewną rzecz, którą chcę zrobić jeszcze przed Nowym Rokiem i mam nadzieję, że mi się W tej uda. chwili właśnie widzicie akcję. Jeden z ludzi prowadzi sobie koszyk, w którym ma najzwyczajniej w świecie kratę piwa. Jak widzicie i nie wygląda mi to na osobę bezdomną, ale ta osoba ta w niebieskim to jest hand having, to jest jak gdyby straż miejska. Jak widzisz tą akcję, co byś powiedział na temat tej akcji? No ja mogę powiedzieć tyle, nie, że ci ludzie w mundurach, im się pokiełbasiło trochę w deklu i myślą, że mogą się spróć do wszystkich. Dobra, przepraszam, bo mamy przejęcie. Okej, a powiedz mi w takim razie, lubisz hand having, czy policję, czy wręcz nienawidzisz jak w Polsce? Ja powiem tak, nie, ja tu z policjantów nie robię durniów, nie typowo. Nie wiem czy mogę, ale jednak to robię. Miałem kiedyś sytuację taką, że zawinęli mi na komendę, przetrzepali mi plecak i mówił mi, że chce mój dowód. No to wyjąłem plastikowe pudełko, wysypałem mu kawałki mojego dowodu i powiedziałem mu prosto, se złóż te puzzle, będziesz wiedział kim jestem. Co odpowiedział? Nie wiedział co powiedzieć, popatrzył na mnie jak na idiotę, zaczął mi coś gadać nad uchem, to przerwałem, mówię tak, sorry man, translator. To już w ogóle zwariował. Ale co uważasz ogólnie o ty, jako osoba bezdomna, czyli osoba mieszkająca w Amsterdamie tak. na ulicy? To gdzie tak naprawdę mieszkasz, za chwilę do tego przejdziemy, no ale przyjmujemy hipotetycznie, że na ulicy nie masz własnego domu. Masz dużą styczność z handhavingiem, czyli tymi osobami, które teraz widzimy, które zatrzymały tego pana z wózeczkiem tak. i z piwem, jak i również z policją. Czy uważasz, że praca policji, policjanci, są o wiele łagodniejsi, mają całkowicie inne podejście niż w Polsce? Ja ci powiem, że jest tak, że jeszcze nie spotkałem się tu ze strony policjantów z agresją, nie? I to mnie Przeraziło? o tyle w tym wszystkim dziwi, że w Polsce na przykład, jakbym tak siedział sobie na ławce, nie? I gadał do kamery, to by się już przyjebali, by cię napierdali, a tu jest w ogóle inaczej, nie? To jest większa kultura, nie? Rozumiem. Do człowieka, bardziej szanują człowieka niż... Czyli jest to w 100% prawda, że policjanci tutaj są bardziej szkoleni na rozmowę i oczywiście. próbę ustawienia osoby pod tytułem no idź sobie. Jak widzicie, pan sobie postanowił odejść z koszykiem. Dlaczego nie? Okej, a powiedz mi, pół roku tutaj, jak wygląda mieszkanie na ulicy? Socjale czy po prostu ulica? Raczej jest tak, nie, że przyjechałem tu w sumie pół roku temu i było ciepło, tak, i tak naprawdę jak było ciepło, to se spałem pod śpiworem i w parku i na łódce. I na łódce spałem tak naprawdę jeszcze do 2 tygodnie temu ostatni raz spałem na łódce i później po prostu przeniosłem się na socjal, gdzie mam tam spanie praktycznie teraz do następnego tygodnia, do końca. Czyli co, spanie jest w jakiś sposób tutaj regulowane pod tytułem masz tydzień, 2, 3, 5? Nie jest regulowane, po prostu większość ludzi zapisało się na noclegownię, na tak zwany shelter, gdzie ten shelter został otwarty właśnie 2 tygodnie temu
I tak naprawdę na socjalnym, na który ja chodzę, jest bardzo mało osób, a jest jeszcze tak, że od rana pójdę na socjal, wypiję sobie kawę, herbatę, tak, proste, nie? Coś zjem, a w zamian też im się należy jakiś szacunek z mojej strony, tak? Czyli jeśli podejdą i poproszą mnie, żebym pomógł im posprzątać, jak będą zamykać o tej godzinie, przed godziną 17 zamykają, ja pomogę sprzątać, tak? To nie dość, że jeszcze piszą mi godziny, to jeszcze dostaję za 3 godziny przerobione dostaję 4 euro, tak? Nie są to jakieś kokosy, ale to jest tak, oni coś dla mnie, ja coś dla nich, tak? Czyli najzwyczajniej w świecie taka wymiana. Tak, no można tak Czyli powiedzieć. nie zamierzasz rezygnować z życia na ulicy, bo jest podsumowując w miarę wygodne dla Ciebie. Można zarobić, dość łatwo znaleźć rowery otwarte, nie trzeba ich najzwyczajniej w świecie ciąć. Łatwo znaleźć wiele rzeczy w okresie świątecznym, poświątecznym czy przednoworocznym, jak i również w Nowy Rok to jest zasyp, to jest pewne od telefonów i całej reszty. Powiem tak, że w Amsterdamie codziennie można coś znaleźć, codziennie. Czyli To da nie, się przeżyć. to nie zależy, czy są święta, nie święta, Czyli codziennie. to nie Polska, że trzeba iść pod sklep, No nie. zebrać. Są ludzie i to moi przyjaciele, którzy chodzą mi pod sklepem, żebrają, nie? Ale nie muszą tego robić. Bo wszystko, alkohol, wszystko się znajduje, to jest Okej, że super pytanie. Jeśli poznajdujesz rzeczy, portfele, ile pieniędzy? A to zależy Od do, widełki. od do. Raz mi się udało trafić 250 euro. Okej. Najwięcej, a najmniej trafiłem kurwa 10 euro i to W muniach. w rogu, że nikt tego nie widział. Rozumiem. 5 dych znalazłem na krawężniku i to koło imprezy przechodziłem i leżały tak otwarte na krawężniku, tak odsłonięte, nikt tego nie wie. Ja podbiłem tylko pod latarnię i mówię, okej, gitara jest prawdziwe nara. Można się bawić. Rozumiem. Jeśli znajdujesz rzeczy, co najczęściej? Telefony, laptopy, jakieś, nie wiem, czy mam ze sobą, ostatnio znalazłem grom takich właśnie młynków do mielenia tej I co z takimi? trawy. I co? Czyli generalnie takie O. rzeczy najzwyczajniej w świecie Tak, no idą sobie na sprzedaż. to co jest, to jest tak, to co jest lepsze, tak jak młynek czy coś co mi się przyda, to Zostawiam. jak mam za dużo, to rozdaję chłopakom, jak się spotykamy tam raz na jakiś czas, spotykam się z chłopakami, to im rozdaję, bo niepotrzebne, zapalniczki, wszystkiego można znaleźć. Nawet raz mi się zdarzyło nawet oryginalne buty znaleźć, nowiutkie w pudełku, nie? Rozumiem. Słyszałem nawet, że można znaleźć ciuchy razem z paragonami, wystarczy ich do A, sklepu i oddać. też, właśnie o tym też nie pomyślałem, też może być. Mój przyjaciel ostatnio znalazł zajebistą kurtkę z paragonem, czapkę i co? I mówi, że nie chce mu się iść z tym do sklepu, mówi masz na farta, bo jest zimno, nie? I mi tak dał, w prezencie, nie? I powiem Ci, że to jest fajne, nie? Tak, Święta. Dzisiaj Wigilia. Jutro pierwszy dzień świąt, pojutrze drugi dzień świąt wedle polskiego kalendarza. Tak? wesołych świąt. Tak, wedle Holandii jutro są święta, pojutrze to już jest taki wypierdek, jak to mówią. Drugi dzień, gdzie już większość ludzi pracuje. Co ty czujesz? Jesteś poza granicami, gdzieś tam w dali rodzina czeka. Nie ma rodziny, nie ma rodziny. nie ma. A jak czujesz święta tu w Holandii? Inaczej niż w Polsce? A czy ja mogę powiedzieć tak, nie, że ogólnie, nie? Wiekowo to mam 29 lat, nie? I to są pierwsze moje święta, gdzie jestem wolny, robię to co chcę i nikt mi nie mówi jak mam iść. Nie, a to już reszta to jest już na dłuższą rozmowę, gdzie też nie chcę mieć tego czasu za dużo, nie? Super, ja tylko mogę powiedzieć, że naprawdę fantastycznie się z Tobą rozmawiało. Miło jest, bo jesteś osobą, która tak naprawdę zaczyna blog Polacy za granicą, kolejna odsłona. Tym razem nie będziemy odsłaniać ludzi, którzy szukają pracy, lecz popatrzymy tutaj wśród ludzi, którzy mieszkają na ulicy, tak? Zupełnie jak Ty, którzy wybrali, bo chcieli. Ale są prawdopodobnie też ludzie, którzy nie wybrali, bo chcieli, lecz los ich skazał i takich oto ludzi znajdę. Więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Tobie tylko życzę Ci zdrowych, wesołych świąt. Dzięki serdeczne za rozmowę. Naprawdę, ale to naprawdę było przyjemnością z Tobą rozmawiać. Proszę bardzo, daję.